Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Arctic LNG-2, kolejne dane, problemy i decyzje. Władze pozwolą na kradzież zachodniej własności intelektualnej. Pierwsze regiony z brakiem benzyny. W Rostowie mieszkańcy skarżą się na brak paliwa. Zgodnie z przewidywaniami najbogatsi Rosjanie stali się jeszcze bogatsi. Putin wyraził poważne obawy dla rosyjskiej gospodarki. Piąteczek, piątunio, dzień dobry, witamy serdecznie, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Na wstępie chciałem serdecznie podziękować wam wszystkim, może też Pawłowi, ale wam wszystkim przede wszystkim za to, że trwacie z nami, oglądacie nas coraz więcej, coraz dłużej, jest was coraz więcej. Ci, którzy przyszli na początku, jeszcze się od nas nie odwrócili, oglądają i to nas motywuje i pozwala nam tak radośnie przystępować do tych programów, więc serdecznie dziękujemy. No i Pawłowi, że też jest taki pracowity. Tak, pasek będzie troszeczkę później, bo tutaj Mateusz mnie zagadał i zaczęlibyśmy od krótkich informacji. Okay. Słuchajcie, mamy wypowiedź pani Tatiany Golikowej, która powiedziała, że od 2020 roku koszty życia w kraju wzrosły o 37%. Dodała, że w tym samym okresie liczba ta przekroczyła stopę inflacji o 6,5%. Okej, i teraz wypadłem, nie mogę tego czatu prezentować, więc przepraszam, te wasze powitania, no nie dam rady, ale Siły Obrony Powietrznej za to i naziemne instalacje zestrzeliły 44 drony typu lotniczego w obwodach rostowskim, saratowskim, kurskim, białgorodzkim i na terytorium Krasnodaru. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. W ukraińskim ataku brały udział 53 statki powietrzne, liczne pożary w Kursku oraz na lotniskach Engels, Jejsku, Kursku i Morozowsku. Ten Engels, to mi się przypomniało, to była ta miejscowość, gdzie ta łazienka się zapadła do piwnicy. Tak. To z tego zapamiętałeś, rozumiem. Tak, teraz już kojarzę to miasto. Tak, no tutaj na początku podali Rosjanie, że zestrzelili 44, ale parę minut temu poprawili się, powiedzieli, że wszystkie już zestrzelili. No tak, to kilka krążyło, aż zestrzelili. W krasnodarskim tym obwodzie wiejsku, no tam dosyć dużo eksplozji było. Słychać było karabin też maszynowy. Tak lokalni mówią, a więc widać, że ta obrona powietrzna taka oparta o te mobilne chyba właśnie i mało jak gdyby zautomatyzowana. No natomiast pewnie będziemy po południu, jeżeli dojdą jakieś materiały wideo, wiedzieć więcej o dokładnie co zostało zniszczone na tych lotniskach. Okej, teraz tak, Japonia zakazała eksportu 164 kategorii towarów do Rosji, zakazano również olejów silnikowych, no to tu będzie coraz lepiej, rurociągów stalowych, jachtów i innych statków rekreacyjnych lub sportowych. Nowości wejdą w życie 17 kwietnia, od 10 maja Japonia wprowadzi zakaz importu nieprzemysłowych rosyjskich diamentów. No te jachty to ból, bo te jachty to były zachodnie, w większości trzeba będzie przez jakichś słupów kupować, ewentualnie jeżeli ktoś ma podwójne obywatelstwo, tak, bezdomny, jacht sobie zakupi w Rosji, a nie, no to nie w Rosji, no to z jakiegoś innego kraju się weźmie. Mamy, słuchajcie, wypowiedź Zacharowej, powiedziała, że Rosja nie zamierza stanąć na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich ze sponsorami Ukrainy. No i to mój taki krótki komentarz, tak to się kończy, kiedy MKOL idzie, no bo tam nie ma być rosyjskich sportowców, a jak widać w Rosji wszyscy postrzegają, że Rosja uczestniczy w Igrzyskach i że to Ukraina nie powinna uczestniczyć, no i tak to się kończą różnego rodzaju gesty dobrej woli ze strony MKOL w stosunku do rosyjskich sportowców. MKOL, FIFA, UEFA, ONZ, wszyscy do zaorania.
Ukraina jest a my znajdziemy jakieś nowe rozwiązania, my to możemy prowadzić. Ukraina jest na drodze do niezależności finansowej i wojskowej, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Tak, i tutaj słuchajcie, najnowsza wypowiedź Radosława Sikorskiego z wczoraj powiedział, że państwa NATO podjęły decyzję o utworzeniu misji sojuszniczej na Ukrainie. Według niego utworzenie misji nie oznacza bezpośredniego wejścia w konflikt i w walki. Okej. Natomiast to jest kolejny kroczek mały, taki plasterek salami, nie? No i tutaj masz Stoltenberga, który to wypełnia. Sojusz Północnoatlantycki nie planuje wysłania jednostek bojowych na Ukrainę, powiedział sekretarz generalny NATO. Nie planuje wysłania jednostek bojowych. Ale szkoleniowe i pokojowe i jakieś takie medyczne, to tak. Z tego wynika. I o tym jakiś czas temu była mowa, że tak prawdopodobnie się stanie, natomiast no to jest jednak kolejny krok, który przybliża wysłanie normalnych jednostek już. Tak. Berlin ponownie wzywa sojuszników do sprawdzenia dostępności i dostarczenia systemów obrony powietrznej Ukrainie, powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Okej. No dobrze. Węgry nie są gotowe do wniesienia wkładu do Funduszu Pomocy Wojskowej dla Ukrainy o wartości $100 miliardów, a niektóre kraje NATO również nie popierają tego pomysłu, powiedział minister spraw zagranicznych i stosunków gospodarczych Węgier. Jedźcie już wy do Moskwy i dajcie ludziom spokój. No i tutaj jest od razu wypowiedź w kontrze sekretarza generalnego NATO Stoltenberga, który powiedział, że kwota $100 miliardów zaproponowana na Fundusz Pomocy Ukrainie przez NATO prawdopodobnie uwzględni dwustronne darowizny od państw sojuszu. W ten sposób wykluczy się niektóre państwa sojuszu z pomocy. Więcej o tym powiemy, słuchajcie, w jutrzejszym wydaniu Globala, bo temat jest ciekawy, no i zapowiada się, że ten fundusz zostanie utworzony. Fiński rząd zatwierdził propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedłużenia zamknięcia granicy z Rosją na czas nieokreślony. I bardzo dobrze. Niemieckie firmy pomagają Federacji Rosyjskiej w odbudowie Mariupolu, pisze niemiecka gazeta Tagesschau. W nagłówkach, na nagłówkach maszyn i materiałów przewijają się dwie duże firmy niemieckie, nie będziemy wymieniać, można sobie odnaleźć. Tak. To już od jakiegoś czasu, natomiast ta sprawa znowuż odżyła. Więc Niemcy to jest nowa sprawa. Odbudowują Ukrainę, natomiast od tej rosyjskiej strony zaczęli, żeby być szybsi. No, więc tak. Słuchajcie, mamy nowe informacje na temat Arctic LNG 2. Kolejne dane, problemy i decyzje. Okazuje się, że Nowatek zamierza zmniejszyć skalę projektu Arctic LNG 2 ze względu na sankcje. Firma planuje uruchomić tylko 2 linie produkcyjne, a trzecią przenieść na budowę nowego zakładu w Murmańsku, tak podaje Reuters, no i tak podają też rosyjskie media. Wcześniej planowano, że Arctic LNG 2 stanie się największym rosyjskim zakładem wydobycia skroplonego gazu ziemnego. Roczna zdolność produkcyjna miała wynosić prawie 20 milionów ton paliwa i 1,5 miliona ton kondensatu, a więc bardzo dużo. Jednak w listopadzie 2023 roku projekt został objęty blokującymi sankcjami amerykańskimi, a w lutym 2024 restrykcjami objęto także Sovcom LOT, który zajmował się serwisowaniem specjalnych gazowców dla arktycznego LNG 2. W związku z tym Nowatek poinformował nabywców o sile wyższej w przyszłych dostawach paliw. Logika jest taka, że konwencjonalne zbiornikowce LNG mogą być użyte w Murmańsku. W przypadku Arctic LNG 2 potrzebne są do optymalnego działania gazowce klasy lodowej. Zdajemy sobie sprawę, że nawet zwykłe gazowce teraz nie są tak łatwe do znalezienia na wolnym rynku. Z tego punktu widzenia Murmańsk, gdzie takie okręty klasy arktycznej nie są potrzebne, może być bardziej atrakcyjnym punktem dla budowy instalacji LNG 2.
mówi Sergiej Kondratiew, szef Departamentu Ekonomicznego Instytutu Energetyki i Finansów. No tutaj pan zapomina o jednej rzeczy, tutaj nie wspomniał, ponieważ Murmańsk ma być oddany w 2027 roku, a przypomnijmy, że maksymalnie do 2027 Unia Europejska planuje całkowicie zrezygnować z gazu LNG z Rosji. Czyli Rosjanie pędzą, żeby wybudować sobie tą linię, żeby później skraplać, ale nie mieć za bardzo komu sprzedać. No Chiny zostają i zostaje jeszcze jedno państwo, też Chiny, tak z grubsza, a jak się by udało pozyskać jakieś teraz, no właśnie nie wiadomo skąd, gazowce arktyczne, no to wtedy można by było uruchomić ten Arctic LNG 2. My na ten temat powiemy, słuchajcie, więcej w wieczornym, popołudniowym wydaniu. Pierwszy odcinek nowego cyklu. Ci wrzucę zdjęcie. Proszę bardzo, strefa ekspertów, biznesowy bilans energetyczny. Jak widzicie, mnie nie ma na zdjęciu, gdyż to jest strefa ekspertów. Tu ekspertem jest głównie ta osoba, która stoi koło mnie. No więc tak. Dzisiaj Wojtek Jakubik. Słuchajcie. Tak. I to będzie pierwsza część cyklu, będzie to takie podsumowanie, najczęściej chyba miesięczne z tego, co na razie tak ustaliliśmy. Jak z Wojtkiem rozmawialiśmy i tak jak nagraliśmy, jest to miesięczne podsumowanie, plus też prognozy, to co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach, głównie w tym momencie w kwietniu. Będziemy tutaj poruszać rynki surowcowe i energetyczne. Będzie dużo akurat w tym wydaniu na temat Rosji, bo dużo się dzieje, tak? Natomiast w przyszłych wydaniach nie tylko Rosja, ale również inne rzeczy. Będzie też o Zielonym Ładzie. Wojtek przygotował też część, a więc jeżeli ktoś chce pohejtować, to nie zapraszamy, bo to ma być na poważnie. Dobrze. Pawle, przypominamy Ci o pasku. Ja jeszcze przypomnę o konkursie. Tak, zaraz go... Bo polecieliśmy daleko, kubeczki do rozdania dla naszych widzów. Poproszę o pierwszy człon hasła. Ametys. Nie no, Paweł, nie wygłupiaj się. Ja będę musiał czytać informacje. No dajże coś normalnego. No, normalny, no. Co powiedziałeś? Ametys. O jest. Ametyzm. To jest jakiś autyzm inny? Ametyzm. Tak. Tam jest M na końcu? Ametys. Okej, dobrze. Wiesz, co to jest już. Tak. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo mamy dużo informacji. Władze pozwolą na kradzież własności intelektualnej w Rosji oczywiście, no bo gdzieżby indziej. W Rosji zaczną ograniczać prawa intelektualne i przymusowo udzielać licencji na zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe. W tym celu zostanie utworzony specjalny organ pod rządową Komisją do Spraw Rozwoju Gospodarczego i Integracji. Musi zawsze być komisja, musi być później komisarz, który gdzieś to weryfikuje. Zgodnie z uchwałą podkomisja do spraw wynalazków będzie wydawać zezwolenia na korzystanie z produktów zagranicznej własności intelektualnej bez zgody posiadaczy patentów. Stanie się to na wniosek spółek, w których państwo lub obywatele rosyjscy mają bezpośrednio lub pośrednio ponad 75% udziałów, czyli zaczynamy od znowu plasterka salami, a później będziemy pewnie odcinać. W takim przypadku zostaną dopełnione formalności, takie jak otrzymanie odmowy od właściciela patentu lub nieotrzymania od niego odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Właściciele patentów, których własność intelektualna będzie kradziona bez pozwolenia, zostaną o tym jak najszybciej powiadomieni, żeby nie żyli w niewiedzy, i otrzymają proporcjonalne odszkodowanie. Wynika z dokumentu. Jednocześnie właściciele patentów, którzy ze względu na zachodnie sankcje odmówili udzielania prawa do korzystania z ich patentów, otrzymają takie odszkodowanie na specjalnym koncie typu 0 w Rosji, jeżeli dobrze rozumiem. Paweł poszedł sobie. Wprowadzenie przymusowych licencji będzie jednym ze sposobów
osiągnięcia suwerenności technologicznej w Rosji, powiedział zastępca szefa Ministerstwa Przemysłu Handlu Wasyl Osmakow. Jak jesteś, Paweł, z powrotem, to ja mam do ciebie pytanie, specjalne konto typu 0 w Rosji, rozumiem, że to na rosyjskich bankach będzie jakieś konto wydzielone i będzie sobie czekało, tak? Te pieniądze... Co to jest konto 0? No właśnie, ja się ciebie pytam, bo tak podali Rosjanie, że na specjalnym koncie 0 będą trzymane opłaty, tak jakby licencyjne, za produkty, które ukradną w sumie. Wiesz co, ja to w to nie wierzę. Ale że będą opłaty? No to tak. Tak, że tam cokolwiek będą trzymać, być może. Chyba, że te konto 0 to nie jest z nazwy, tylko z bilansu. Że 0. Tak, okej. No może dobra. Może tak być. A my przechodzimy, tutaj podałem wam pierwszy człon, bo może niewyraźnie powiedziałem, ametyst. No Ty właśnie. na końcu jest. Tak. No Bo już metys pisaliście, nie metys, ametyst. Dobrze. Tak. No i teraz Mateusz myśli, a ja czytam następną informację. Słuchajcie, mamy pierwsze braki benzyny. W Rostowie mieszkańcy skarżą się na braki paliwa. Dokładnie w Rostowie nad Donem, Federacji Rosyjskiej, pojawiły się pierwsze oznaki niedoborów paliwa. No tutaj głównie mówimy o benzynie. Problemy pojawiały się na stacjach Rosniefti. Sprawdziliśmy kanały telegramowe i publiczne strony Rostowa, które są faktycznie wypełnione komentarzami zaniepokojonych mieszkańców na temat benzyny. Na co drugiej stacji benzynowej Rosnieftu w Rostowie drugi dzień z rzędu kończy się benzyna. Musiałem podróżować, żeby ją znaleźć. Sklepy są otwarte, pracownicy są na miejscu. Mówią, że czekają na cysterny, ale nikt nie zna dat, powiedział mieszkaniec rosyjskiego miasta. Przyczyny niedoboru oficjalnie nie są znane. Lokalne władze i kierownictwo Rosniefti oficjalnie milczą. Mamy tutaj też nowe szacunki. W pierwszym tygodniu kwietnia produkcja benzyny Federacji Rosyjskiej może spaść nawet o 15%. Tutaj te niedobory, które się pojawiają, one są lokalne na ten moment, jeszcze nie obejmują całej federacji, wynikają z problemów logistycznych, bo tak jak mówiliśmy, te najbliższe często rafinerie są wyłączone z produkcji, a więc to paliwo często należy wieźć z innych oddalonych regionów i to trwa, pomimo że benzyna w tym momencie po dostawach wojskowych ma najwyższy priorytet. Tak, mówiliśmy o tym, pojawia się to, tu matematyki się nie oszuka. Tak, warto to odnotować, pewnie będziemy mieli, tam widziałem też na innych, ale to były takie punktowe jeszcze, na niektórych stacjach też się pojawiły, w innych miejscach, natomiast myślę, że to w kwietniu może się zwielokrotnić. Będziemy obserwować i oczywiście Was informować, jeżeli ktoś chce być informowany, jak Rosjanom brakuje paliwa na stacjach, a jeszcze nie subskrybuje, to warto przycisnąć ten przycisk, nam to na pewno nie umknie i będziemy te informacje podawać. Natomiast przechodzimy do kolejnej informacji, zgodnie z przewidywaniami, z wieloma rozmowami na komentarzach dnia. Najbogatsi Rosjanie stali się jeszcze bogatsi, czyli dlaczego się nie buntują oligarchowie? Raz, że się boją, dwa, że całkiem dobrze na tym wciąż zarabiają. Taki jest układ z Putinem. No i mamy kilka informacji. Założyciel sieci sklepów z alkoholami, Siergiej Studennikow, zaliczył najbardziej spektakularny wzrost majątku. W ciągu roku 57-letni miliarder wzbogacił się w Rosji o 113%. Jego majątek szacuje się obecnie na 3,2 miliarda dolarów. W Polsce z kolei mamy pewnego przedsiębiorcę, który wraz z gwiazdą TV podbijał rynek alkoholi, no i splajtował. Taka ciekawostka. W Rosji można majątek bardzo szybko w tej kwestii podwoić. Właściciel sieci handlowej stał się jedynym Rosjaninem, któremu udało się podwoić swój kapitał po gwałtownym wzroście popytu na alkohol w kraju. Dlaczego wzrósł popyt na alkohol w kraju? Wy już dobrze wiecie. Według Federalnej Służby Regulacji Rynku Alkoholu i Tytoniu Rosjanie kupili w ubiegłym roku 2,3 miliarda litrów mocnych napojów alkoholowych i z tej puli dużą część sprzedał pan Siergiej.
Drugie miejsce na liście przedsiębiorców, którzy pomnożyli swój majątek, zajął były właściciel przedsiębiorstwa Pipe Metallurgical Company i grupy Sinara, Dmitrij Pumpjanski. Wzbogacił się o 94%. Jego obecny kapitał szacuje się na 3,3 miliarda dolarów. I ta firma produkuje bardzo dużo dla przemysłu gazowego i stalowego. I tu mamy przykład taki jak we wczorajszym komentarzu dnia. Wyszły firmy zagraniczne i firma krajowa w tym momencie świetnie sobie radzi, dostaje dużo zleceń, no i pan Dmitrij na tym korzysta. Trzeci w rankingu jest główny właściciel grupy inwestycyjnej Region, Siergiej Sudarikow. Wzbogacił się o 80%, jego wartość netto to 1,8 miliarda dolarów i w ciągu zaledwie roku 64 rosyjskim wielkim biznesmenom udało się powiększyć swój majątek. W sumie wzbogacili się o bagatela 68,5 miliarda dolarów. Tak szacuje Forbes. W ciągu roku liczba miliarderów dolarowych w Rosji wzrosła ze 110 do 125 osób. No i ktoś może to podawać jako informację, że Rosji świetnie działa gospodarka. Natomiast wy, jak oglądaliście między innymi wczorajszy komentarz dnia, wiecie, na jakich zasadach się to odbywa. W tym momencie jest to najwyższa liczba bogatych biznesmenów w Rosji. Łączny majątek Rosjan biorących udział w rankingu wzrósł o 14%, wyniósł 576 miliardów dolarów, przy czym 19 Rosjan znalazło się na liście po raz pierwszy. Najbogatszy w tym roku jest założyciel Łukoilu, Wagit Alek Perow, który w ciągu roku wzbogacił się o 8 miliardów dolarów. Jego łączny majątek szacuje się na 28,6 miliardów dolarów. Grupa trzymająca władzę, najwierniejszy krąg Putina, wysysają rosyjski naród, budują swoje bogactwo i trzymają z Putinem, bo to im się po prostu na razie opłaca. Chciałbyś coś dodać? Tak, chciałbym dodać, że często te szacunki, które się podają, pamiętajcie, one opierają się często na wycenach giełdowych i na kapitalizacji, więc troszeczkę one są wirtualne, tak, w zależności Nie jest to żywa gotówka, nie? Tak, no to jest w tym momencie wycena tych akcji, to się zmienia, jeżeli popatrzymy na powiedzmy osoby z Hongkongu, gdzie tam giełda spadła, no to tam oni zbiednieli, a w Rosji ten 2023 był lepszy, jeżeli chodzi o giełdę, niż 2022, chociaż nie jakoś diametralnie, bo raczej mamy tam taką stagnację, natomiast niektóre spółki się poprawiły, no i to tak. Pytanie jest, czy tak faktycznie jest, ten majątek się zwiększył, czy nie, trudno moim zdaniem jest oszacować, natomiast na pewno, mówiliśmy o tym wielokrotnie, tym miliarderom się sytuacja nie pogarsza, szczególnie jeżeli chodzi o ten najbliższy krąg, bo też jest wiele inwestycji, o których na przykład Forbes czy inne gazety nie wiedzą na temat majątku, tak, no bo wiedzą na temat jakichś udziałów akcyjnych, tak, i tych rzeczy, które zgromadzili, natomiast o pozostałych rzeczach czasami też nie mają zielonego pojęcia. Pojawił się, słuchajcie, pasek, no i trzeba króciutko mówić, bo mamy dobre informacje dla Rosjan. W tym momencie Brent przebił granicę 91, no dzisiaj teraz jest taka mała korekta tego wzrostu, natomiast mamy te wzrosty cały czas ze względu na tą sytuację, no i te zapowiedzi Iranu, odpowiedzi i eskalacji konfliktu. To chyba dzisiaj ma być już, bo powiedzieli, że w przeciągu 48 godzin, więc 8 godzin odpowiedzą, tak. Tutaj część komentatorów na YouTubie już kręciła, że to na pewno i że tutaj będzie Armagedon, natomiast zobaczymy, co się wydarzy i czy się wydarzy. No sytuacja, jeżeli chodzi o strefę Gazy i ogólnie Zatokę Perską w tym momencie nie jest optymistyczna. Mamy tutaj nawoływania ze strony Stanów Zjednoczonych do zakończenia konfliktu, zakończenia tych
No ale to są tylko nawoływania, które nic nie wnoszą. Jeżeli chodzi o rosyjski gaz, mamy lekką zwyżkę, natomiast perspektywy dla rosyjskiego gazu, będziemy mówili po południu, są raczej słabe, jeżeli by nie powiedzieć, że fatalne. Problem jest, jeżeli chodzi właśnie o czym mówiliśmy, o LNG, ale nie tylko. Będziemy o tym więcej wieczorem mówić. Jeżeli chodzi o waluty, to jakichś zmian nie ma. Są małe zwyżki, natomiast nie są one jakieś drastyczne. I teraz sobie przejdziemy, słuchajcie, do następnej informacji, chyba już ostatniej. Nie, to czekaj, tak, to ja dam przerywnik. To ja dam przerywnik mały. Dobrze. Bo ludzie może nie widzieli, a tak oto się pod Moskwą prawie zmieściły ze sobą dwa pociągi. Tak to wyglądało. My mamy ten program o kolejnictwie, na który serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś nie widział. Tu najprawdopodobniej zawiodły jakieś czujniki, no i się dwa pociągi próbowały zmieścić chyba na jednym torze, tak to wygląda. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, no ale chyba się nie udało, moim zdaniem. No, nie udało się. Myślałem, że na początku pokażesz, jak się pociąg wykoleił, bo facet położył butlę z gazem na torach, no ale to inne to zdjęcie. Inny coś, tak? To ja nie widziałem tego. 40 wagonów się wykoleiło, położył butlę, bo chciał, żeby koledzy spóźnili się do pracy, a nadjechał towarowy, wykoleił się i... Aha, okej. Bo on nie pracuje i no jakieś takie było tak na jaruski. Okej. Ale tak, to jest Rosja, tłumaczenie myślę, że szczere, natomiast my sobie przejdziemy do ostatniej informacji. Putin wyraził poważne obawy w stosunku do rosyjskiej gospodarki i mamy tutaj najnowszą jego wypowiedź. Rosja nie ma wyboru, musi albo zwiększyć wydajność pracy, albo sprowadzić siłę roboczą z zagranicy, tak powiedział prezydent Rosji Władimir Putin, przemawiając na zjeździe Federacji Niezależnych Związków Zawodowych. W ten sposób głowa państwa opisywała sposoby rozwiązania problemu braków kadrowych, z którymi gospodarka będzie musiała się mierzyć w najbliższych latach w związku z kryzysem demograficznym. W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin zauważył, że obecna sytuacja w sferze migracyjnej niepokoi miliony obywateli Rosji. Wezwał do utrzymania tej kwestii pod kontrolą i polecił prokuraturze generalnej przemyślenie systemu dodatkowych środków zapobiegawczych, prewencyjnych i innych środków antykarnych w sferze migracyjnej. Antykarnych? To nagrody. Tak. Prokuratorzy będą nagrody? Żeby ich nie karać. Nie wiem właśnie o co chodzi. Okay. Z kolei Kirill Kabanow, członek Rady Praw Człowieka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej, zauważył, że konieczne jest zaostrzenie kontroli migracji w Rosji. Według niego tacy cudzoziemcy powinni przyjechać do konkretnej pracy i na określony czas. Zauważył również, że Rada Praw Człowieka zaczęła opracowywać ustawodawstwo mające na celu zwalczanie enklaw etnicznych. Czekaj, Czekaj. Ten rzecznik praw człowieka chce zwalczać klasy etniczne? Enklawy etniczne. No i że tak jak jakieś masz takie, wiesz, w danej dzielnicy i tam zamieszkują na przykład migranci z danego kraju, to on będzie walczył z tym. Nie wiem jeszcze jak, bo tu nie powiedział, czy wiesz, tak będzie walczył, że będzie ich deportował, czy będzie walczył, że będzie na przykład w Komułkach dosiedlał tych. Mówi, bo tutaj tak macie taką... Za dużo tych etnicznych to macie. To tutaj macie z innego kraju, tak, żeby wam się nie nudziło, tak. Więc nie wiem, jak to ma wyglądać, bo tutaj, ale mówi, że opracowuje ustawodawstwo, a więc się pewnie dowiemy. Zadanie to postawił przed sobą sam prezydent Władimir Putin. No więc to taką mamy dwugłos, bo Putin mówi co innego, a Kabanow mówi co innego, mówi Putin. Znaczy... A to Kabanow przekręca słowa Putina ewidentnie.
Chyba że Putin mówi jedno, a pisze drugie, bo też są takie przypadki. Tak, może tak być. Że tu mówi to, a podpisuje inne rzeczy. I wtedy jest. No na razie to tak wygląda. Dokładnie taki dwugłos. Ta druga opcja. Tak, mamy dwugłos dosyć mocny. Jeżeli chodzi o migrantów, władza rozpoczęła walkę. Z drugiej strony mówi, że potrzebuje tych migrantów. Widocznie są dobrzy i źli migranci i oni nie chcą tych złych migrantów, a chcą tych dobrych migrantów. Tylko sami migranci, dopóki nie trafią na komisarza, to nie wiedzą, czy są dobrzy, czy źli. Też nie wiedzą jeszcze. To muszą przyjechać i się dowiedzieć. Tak. Słuchajcie, to jest dzisiaj wszystko. Udało nam się wyrobić bardzo szybko. Ja wam wrzucam oczywiście drugi człon. Czy wszyscy są gotowi? Nieoszlifowany. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. To jest przymiotnik. Pamiętajmy, że przymiotniki piszemy razem. A, widzisz. No. Dobrze. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy na popołudnie na premierę nowego formatu. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Tu dogrywkę mamy jeszcze. Tak? No to mów coś. Nie mam już tematu. Ciągnij. Nie, zapraszamy na 17. Ja muszę iść się przygotowywać na Łukasza. Co? Na Łukasza się muszę Teraz dałeś widzom domysłów. Trzymajcie się, cześć.